Siemanko, dzisiaj pierwszy odcinek z recyklingu tkanin. Chciałbym Wam pokazać, jak pożytecznie można zużyć przeróżne odpady oraz pozostałości po większych projektach. Zapraszam do oglądania. Na dzisiaj przygotowałem różne kawałki weluru tapicerskiego, od takich kwadratów, prostokątów, po jakieś takie mniejsze ścinki, nieregularne, różne paski i dzisiaj będziemy to zużywać. Będę potrzebował do tej poduszki dwa kwadraty, które będą się składały oczywiście z mniejszych elementów. Wymiary tego kwadratu końcowe będą 43 cm na 42 i wykonam go z 4 rzędów poziomych i pionowych. No i teraz można, jak to się mówi, na spontanie to połączyć losowo. No ja czasami tak robię, ale jednak preferuję tutaj zorganizowanie, czyli rozpiszę sobie, jakie mam kolory oraz jakie elementy w którym miejscu będą. Po segregacji najwięcej mam granatowego i beżowego, później jest zielony, taki jasny beż i najmniej turkusowego, miętowego i błękitnego. Czyli te dwa kolory to będą główne elementy poduszki, więc rozpisuję sobie, że tu idzie granat, później idzie ciemny beż, później pójdzie zielony, później dam jasny beż, tutaj na dole dam turkus i po jednym kawałku mamy miętę tutaj i błękitny w tym miejscu. I tak samo zrobię po drugiej stronie. Tak wyglądają wymiarowo poszczególne elementy, czyli te wszystkie oprócz ostatniego pasa mają 12 na 12. Ten ostatni ma 13 na długość i 12 jak pozostałe. Ten ma 13 dlatego, że tu będziemy wszywali zamek, więc musi być dodatkowy naddatek dla zamka. Zabieram się za wycinanie elementów i zszywamy w całość. Teraz będę zszywał według rozpiski, idąc tymi liniami, czyli granat ciemny beż, zielony granat i będę zszywał pionowe słupki po kolei właśnie łącząc pobliskie kolory. Będę miał tą dwójkę zszytą, to później dokładam trzeci do każdego słupka, a końcowo zszyję wzdłuż całe pasy. Linię mam przymocowany na centymetrze i przeszywam. Później zielony granatowy. Później jasny beż z zielonym. I na końcu błękitny z jasnym beżem. Pionowe pasy mam poszyte, więc teraz będę zszywał w całość. Przy pojedynczym transporcie może być tak, że trzeba będzie tą górną warstwę lekko wysunąć poza tą dolną, ponieważ tak jak było przy szyciu pasków, może być tak, że ona będzie leciutko zsuwać właśnie tą górną warstwę i będzie nam zostawać na końcu. Także musimy to sprawdzić. Dodatkowo szyjąc z odpadów, tniemy tkaninę, która jest ułożona w różnych kierunkach, ponieważ mamy różne ścinki, więc może być też tak, że jeden kawałek będzie się rozciągał wzdłuż, drugi w poprzek, trzeci będziemy mieli wycięty pod kątem, więc musimy się liczyć z tym, że te elementy będą lekko się rozciągać w różnych kierunkach. No i końcowo może nam się to lekko później nie schodzić, no ale tutaj jest główny cel, czyli zużycie odpadu, no i wykonania z niego czegoś pożytecznego. Tak wygląda pierwsza połowa. Od spodu. Teraz szyjemy drugą połowę, więc tak samo wszystko według schematu.
Doszywamy ostatni element, no i łączymy już wszystko w całość. Przy doszywaniu całych pionowych pasków musimy właśnie się starać, żeby te zmiany kolorystyczne w miarę możliwości równo się schodziły, więc cały czas sprawdzamy. Zaczynamy na początku szef i później patrzymy, czy nam się to schodzi. Mamy jeszcze szansę tutaj lekko to dociągnąć. Oczywiście zapasy na szef rozkładamy z dołu i z góry i przeszywamy. I wykonałem pierwsze przeszycie i teraz znowu rozkładam zapas na szef w kolejnym miejscu. Przykładam drugie i sprawdzam, czy mi się schodzi. Mogę jeszcze podociągać. Jeśli jest ok, to przeszywam. I kolejne miejsce tak samo. Teraz będę wszywał zamek, tak jak było we wcześniejszym filmie, gdzie pokazywałem swoje ulubione sposoby, czyli wyznaczona kreska na 4 cm od krawędzi i tu 7 cm od brzegu. Jest na pewno w tym przypadku łatwiej wszyć zamek, ponieważ nie mamy tak jak wtedy jednego kawałka, tylko dwa i możemy sobie to wszystko rozłożyć. Za chwilkę jeszcze zresztą pokażę. Czyli składamy te części poduszki, które są wydłużone. Linię montuję na 2 cm i zaszywam na 7 cm. Przykładam krawędź materiału do wyznaczonej linii i przeszywam. Zamek docięty, suwak zamontowany. Początek zamka lekko szpilkuję. Tą część po drugiej stronie, ponieważ tu będę przeszywał. I rozkładamy całość i wszywamy zamek. Teraz szywam drugą stronę zamka i za moment kończymy. Tak wygląda wszyty zamek. Na zakończenia oczywiście montuję blaszki. Warto teraz otworzyć zamek, ponieważ będziemy zaszywali pozostałe boki, a jak zostawimy zamknięty, no to będzie później problem, żeby go otworzyć. Na sam początek zeszyję bok, który jest naprzeciwko zamka, czyli ten górny, i dopiero boki.
Tak się prezentuje gotowa. Na dzisiaj to by było już wszystko. Tym sposobem możemy wykonać poduszki, torebki oraz wiele innych wyrobów. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału oraz zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć!